Dzień dobry. Nadeszła jesień, a wraz z jesienią nadszedł chłód. Z tego powodu wiele osób zaczyna się przeziębiać i chorować. Nie zawsze jednak od razu chcemy iść do lekarza. Czasami wystarczy, że udamy się do apteki, a tam farmaceuta, czyli osoba pracująca w aptece, poradzi nam, jakie leki wybrać, żeby wyzdrowieć. Nasza dzisiejsza lekcja będzie właśnie temu poświęcona, żebyśmy umieli opisać objawy, zrozumieć, co mówi farmaceuta i wybrać odpowiednie lekarstwo. Jeżeli chodzi o zakres gramatyczny, użyjemy tutaj formuły trybu rozkazującego. Będziemy prosić na przykład o lek i będzie to proszę plus bezokolicznik, na przykład proszę zrobić coś. Polacy bardzo często używają tego sformułowania w sytuacjach oficjalnych, w sytuacjach, kiedy na przykład przełożony prosi o coś swojego pracownika, albo kiedy klient prosi o coś właśnie w aptece. Jakie słownictwo jest nam potrzebne do tego, żebyśmy potrafili porozumieć się w aptece i u lekarza? Musimy umieć nazwać objawy, czyli to, jak się czujemy w związku z chorobą albo przeziębieniem. Ból głowy. Bardzo częsty przy grypie. Katar. Też dokuczliwy przy przeziębieniu albo przy alergii. Kaszel. Gorączka, kiedy termometr pokazuje więcej niż 37,5 stopnia. Ból gardła. Ból brzucha. Biegunka. Osłabienie. Co możemy nabyć w aptece? Możemy kupić tabletki, możemy kupić syrop, to raczej płyn, maść, taką w tubce, krople, lek w aerozolu, taki, który można pryskać, antybiotyki, leki bez recepty, czyli takie, których nie musi przepisywać lekarz, albo witaminy, które pomogą nam dojść do siebie. W aptece jest dużo produktów i mogą występować w tych wszystkich formach. A zatem, co robimy, kiedy udajemy się do apteki, boli nas gardło, głowa i mamy gorączkę? Przychodzimy do apteki i mówimy: dzień dobry, źle się czuję. Wtedy farmaceuta może zapytać o objawy. Powiem: mam gorączkę, boli mnie głowa i boli mnie gardło. Farmaceuta może wtedy zapytać, czy pan, pani kaszle, albo czy pan, pani ma katar. Wtedy wybierze produkt, pokaże nam produkt i powie: proszę brać te tabletki lub proszę wypić ten syrop 2 razy dziennie, 3 razy dziennie po posiłkach. I wtedy my możemy ten produkt kupić i spróbować się wyleczyć, zanim będziemy musieli iść do lekarza. Tradycyjna zasada jest taka, że jeżeli 3 dni takiego leczenia przeziębienia tymi dostępnymi bez recepty środkami nic nie dają, żadnej poprawy, wtedy trzeba już koniecznie pójść do lekarza i wziąć na przykład receptę na antybiotyk. W Polsce antybiotyki to leki, które są na receptę i zawsze traktowane są jako ostateczność, czyli wyczerpały się już inne metody leczenia. Jeżeli chodzi o zagadnienie gramatyczne, zobaczmy tutaj rozkaźnik, tryb rozkazujący proszę plus bezokolicznik.
Proszę powiedzieć, czy ma pani katar? Proszę zapisać sobie, że lek bierzemy 3 razy dziennie. Proszę wziąć te tabletki 2 razy dziennie po posiłku. Posiłek to nasze jedzenie. Może to być śniadanie, obiad, kolacja. Proszę nie wychodzić na zewnątrz. Proszę pozostać w domu. Proszę iść do lekarza. Proszę wziąć zwolnienie lekarskie do pracy. W ten sposób może się do Was zwracać farmaceuta lub lekarz, ale my też możemy użyć tej konstrukcji. Na przykład pytając, proszę powiedzieć, który lek jest lepszy? Proszę dać mi syrop, a nie krople. A zatem jest to konstrukcja bardzo pożyteczna. Kolejną formułą z trybem rozkazującym jest ta, w której używamy części mowy nazywanej w języku polskim partykułą. To bardzo ważna część mowy i występuje w naszych codziennych rozmowach. Jest to partykuła niech, po której następuje tryb rozkazujący w formie takiej grzecznościowej. Jeżeli chcemy wydać więc takie polecenie, mówimy: niech pani da mi tabletki i syrop. Farmaceuta może powiedzieć: niech pani bierze ten lek 2 razy dziennie po posiłku. Lekarz może powiedzieć: niech pani kupi antybiotyk. Możemy też poprosić lekarza: niech pan przepisze mi receptę. Jest to uważane za użycie trybu rozkazującego. Dlatego trzeba też bardzo uważać, do kogo się w ten sposób zwracamy. Najlepiej jest użyć intonacji pytającej. Przykładowo: niech pani da mi te tabletki. Niech pan przepisze mi receptę. Bo kiedy powiemy to z taką siłą, niech pan przepisze mi receptę, albo niech pani da mi tamte tabletki, może to być bardzo niegrzeczne. Zatem tutaj dużo zależy od rozmowy, jej kontekstu oraz tego, w jaki sposób zaintonujemy tą wypowiedź. Możecie spotkać się też z taką konstrukcją gramatyczną, kiedy pytamy kogoś o coś. Na przykład w szkole: pani profesor, czy moja koleżanka może poprawić sprawdzian? Pani profesor powie: niech przyjdzie do mnie jutro. Ktoś pyta Was: czy mogę ci przynieść sprawdzian mojej koleżanki, żebyś ocenił albo oceniła? Wtedy odpowiem: niech twoja koleżanka przyniesie mi ten sprawdzian. Teraz, jeżeli macie parę, spróbujcie przeprowadzić rozmowę. Ktoś będzie farmaceutą, a inna osoba pacjentem. Pacjent opisuje objawy i prosi o lek. Trzeba użyć konstrukcji proszę lub trybu rozkazującego. Wyobraźmy sobie teraz, że to ja jestem farmaceutą i wy przychodzicie do mnie na konsultację do apteki, aby kupić leki na przeziębienie. Ja będę mówić swoje zdanie, a wy przed monitorami odpowiadać. Dzień dobry. Co pani, panu dolega? Proponuję ten syrop, ale mogą być jeszcze te tabletki i te krople. Dobrze, proszę wziąć te tabletki 2 razy dziennie po posiłku.
teraz odwróćmy sytuację. To wy jesteście farmaceutami, a ja pacjentką. Wchodzę do apteki. Dzień dobry. Boli mnie gardło, mam katar i kaszel oraz gorączkę. Poproszę o leki na te objawy. Proszę dać mi tabletki. Dziękuję. Do widzenia. Jak widzicie, opanowaliśmy już proste zwroty, które przydadzą się w aptece. Wpadłam na pomysł tej lekcji, ponieważ wiedziałam, że w Polsce zwykle ta pora, czyli zbliżająca się już pełna jesień, jest czasem, kiedy robi się chłodno, często pada deszcz i wiele osób zaczyna się przeziębiać. Wam jednak życzę przede wszystkim 100% zdrowia. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.